Zacznijmy trywialnie. Trudno ocenia się młodych skrzypków i w ogóle muzyków w skali od 1 do 10? No, czy ja wiem. Mm, Chyba kolejny raz towarzyszy mi takie uczucie jakiegoś absurdu tego, co robię jako członek jury. Że po prostu, no jak idę na koncert, no to wybieram, tak, czy chcę iść na takie nazwisko, czy na takie nazwisko i po prostu życie to weryfikuje, tak, czy ludzie przychodzą na muzyków. A tutaj wszyscy grają świetnie, a my musimy zrobić z tego jakiegoś rodzaju drabinkę wedle naszych gustów, ale też jakiegoś spojrzenia takiego merytorycznego. Ale no, nie wiem, jakoś mnie to mocno męczy, szczerze mówiąc. To po co się zgadzasz? Yy, Prestiżowa impreza. Spotkanie z kolegami też i jakiś rodzaj bycia po prostu na bieżąco z tym życiem konkursowym. Też moja studentka brała udział w konkursie, więc przygotowywaliśmy się do niego i to jakby taki element całości był. Kiedy pracujesz z młodymi skrzypkami, kiedy wybierają się na jakiś konkurs, co z twojej perspektywy jest tym najważniejszym elementem przygotowania ich do udziału w tego rodzaju wydarzeniu? No, najważniejszym jest to, żeby dobrze zagrać program pod kątem technicznym. To jest jednak z tego najszerszego sita w pierwszym etapie. No, to bierzemy pod uwagę, także no, przede wszystkim okres przygotowań musi być dosyć dobrze rozplanowany i to są na skrzypcach nic się nie dzieje szybko, to są powolne efekty wielu tygodni pracy, więc też oni muszą to sobie ograć, czyli mieć też doświadczenie występów z tym programem, to jest strasznie ważne. No a później to już jest kwestia też po prostu talentu, tego co się dzieje na scenie, tego czego nie można się nauczyć. Nie można się nauczyć. Z drugiej strony 12 osób ocenia te interpretacje. Nie masz czasem poczucia żalu, że ta średnia jest, no właśnie, tylko średnią, a nie wskazaniem, w które ty sam indywidualnie jako człowiek zapewne najbardziej wierzysz? Nie, znaczy mam zaufanie do tego, że właśnie im większe jury, tym lepiej. Znaczy mam zaufanie do tego super mózgu, ponieważ wiem z doświadczenia, że pewne rzeczy, na które ja zwracam uwagę jako najistotniejsze, dla innych nie mają takiego znaczenia. I też jakby być może w pewnym momencie nie mają takiego znaczenia w ogóle w karierze innych ludzi, tak? Każdy jakby stawia na pewne aspekty gry czy muzyki w ogóle. I ta różnorodność fajna jest, lepsza jest, niż gdybym wszyscy mieli grać tak, jak Jakowicz sobie to wymarzył. O jaki największy błąd z twojej perspektywy można popełnić, gdy przygotowuje się do udziału w konkursie? Chyba jakiegoś rodzaju błędy z własną psychiką, które będą później wieloletnio się gdzieś tam przypominać. I widzę, że część kolegów młodszych ma ogromne ambicje i bardzo przeżywa to, że na przykład odpadają, czy nie są promowani do następnego etapu. Myślę, że to jest jakiegoś rodzaju błąd, ale też oczywiście trudno to wyeliminować. Ale pewnie w tych przygotowaniach ważne, żeby też przygotować się psychicznie na taki rodzaj właśnie tego, że to się nie będzie do końca podobało. Tobie zdarzyło się odpadać? Ja nie brałem udziału w wielu konkursach, więc zdarzyło mi się odpadać jako dziecko, ale za moich czasów te konkursy nie były takim chlebem powszednim. To się działo dużo rzadziej, te konkursy, więc nie mam doświadczeń ani w jakimś wielokrotnym odpadaniu, ani właśnie
brania udziału w ogóle w wielu konkursach, więc też trudno mi się tak zidentyfikować z nimi. A empatia jest? Odzywa się taki rodzaj emocji, gdy śledzi się poczynania tych młodych skrzypków od pierwszego etapu aż do finału? No jasne, że tak. Też różne są uczucia. Też myślę, że wielokrotnie widzę po prostu wysokie umiejętności, rodzaj podziwu dla tego, czego sam na przykład nie umiem w tym stopniu albo nie umiałem w tym wieku. I rodzą się pytania, czy odpowiednio poprowadzeni będą mieli szansę na takie życie koncertowe, jak ja mam na przykład. Także empatia jakby w różną stronę jest, że tak powiem. A występ ze skrzypcami na estradzie to jest zawsze moim zdaniem jakiś rodzaj ekshibicjonizmu, podzielenia się troszkę własnym stanem emocjonalnym, własnymi przeżyciami. Mimo że nie są to wypowiedziane rzeczy, tak jak teraz je do Państwa mówię, to jednak jest to rodzaj dzielenia się z innymi, jakiegoś przekazu, jakiegoś impulsu, który jest odbierany w różnoraki sposób. Dyżurne pytanie, które usłyszał każdy członek tegorocznego jury konkursu imienia Jankego. Czego będziesz życzył laureatowi? Myślę, że mamy tutaj grono osób, które chce zagrać w dużym konkursie winiarskiego w przyszłym roku i w związku z tym życzyłbym im wielkiego sukcesu na tym konkursie. No bo trochę też po to wszystko jest, po to tu jesteśmy, żeby to jest trochę taka próba, to jest pomyślane jako próba i myślę, że dla niektórych osób jest to próba takiego doświadczenia właśnie przed dużym konkursem.